Witam ponownie. Dzisiaj kolejna lekcja z matematyki, ale jest to taki dla mnie przerywnik przed wyznaczeniem sobie kolejnych celów, ponieważ większość z tego, co planowałem nagrywać z matematyki, praktycznie już nagrałem. A ja szukam właśnie takich działów, czy takich problemów, gdzie to moje podejście wniesie coś nowego. Nie ma sensu powtarzać czegoś, co jest albo kopiowaniem podręcznika lub kopiowaniem czegoś, co już można znaleźć w internecie, ale ponieważ pojawiło się tam wyrażone już przez kogoś zapotrzebowanie na elementy statystyki, no to ponieważ chwilowo nie mam pomysłu, co robić dalej, więc dzisiaj lekcja o podstawach statystyki. Właściwie to jest większość z tego, co potrzebne jest do zdawania matury. Więc dziś zajmiemy się właśnie statystyką i będziemy obliczali wartość średnią, wariancję, odchylenie standardowe, medianę i dominantę. Najpierw wszystko to obliczymy na takim prostym przykładzie, a potem na przykładzie troszeczkę bardziej skomplikowanym, ale tak naprawdę stosujemy podobne wzory. Więc w zadaniu pierwszym mamy nasz zbiór, składa się tu z pięciu wartości, czy jakaś tam wielkość, może być to wielkość fizyczna, jakieś pomiary danej wielkości, wyraża się liczbowo i mamy tu pięć elementów tego zbioru. Nawet oznaczyłem te wartości jako x1, x2, x3, x4, x5, czyli mamy duże N, to jest liczba elementów tego zbioru, czyli N jest równe u nas 5. I tu już wyżej pierwszy problem, jaki musimy rozwiązać, to jest jak się oznacza te poszczególne wielkości. Więc wartość średnia, to jest średnia arytmetyczna. Zaraz będzie wzór podany, oznacza się symbolem x z taką kreską na górze. To x czasami jest oznacza jako małe x, czasami duże x, to jest to samo. No, u mnie jest małe x, tak? Potem wariancja. Bardzo często jest oznaczane jako duże S do kwadratu, ale również bywa i małe s do kwadratu, ale również bywa sigma do kwadratu. To jest sigma, taki z brzuszkiem, taka literka. Więc, ale my oznaczymy jako duże S do kwadratu. No właśnie nawet widzimy, że to ktoś powie, po co tak skomplikowanie oznaczać, bo ta kolejna wielkość, czyli odchylenie standardowe, to jest oznaczane duże S. Jak potem definicję poznamy, to odchylenie standardowe to jest pierwiastek z wariancji. A jeszcze wariancja jest oznaczana też czasami innym symbolem var, przez V, var. Taki skrót jest, tak? Więc każdy z tych skrótów można stosować. Ja proponuję raczej ten z tym S, bo jest dość łatwiej jest pisać to S niż tą sigmę. No, znacie literkę S, więc lepiej trzymać się tych oznaczeń. Potem jeszcze mamy medianę, to duże M, czasami tam jest MO oznaczona i dominantę D, albo czasami jest DO, tak? Duże D, jeszcze małe O. Tam na dole to jest MO, albo to jest DO. No i teraz każą nam obliczyć wszystkie te wielkości, więc zacznijmy od zdefiniowania wartości średniej. To jest średnia arytmetyczna, czyli to po prostu sumujemy wszystkie wartości tych wielkości, które występują w tym zbiorze i dzielimy przez ilość tych wielkości. Więc u nas tych, no i właśnie można zapisać to w tej formie. Jak ktoś poda taki wzór, on jest po prostu prawdziwy, ale jak gdzieś pójdziecie na przykład na studia, to najczęściej się zapisuje jednak w formie takiej skrótowej, nawet na poziomie liceum też się tak zapisuje często, więc ten zapis można skrócić, znaczy chociaż tak on nie wygląda za bardzo skrócony, ale gdybyśmy tych elementów mieli tu bardzo dużo, to byłby skrót. Więc to jest symbol sumy, czyli sumujemy takie wyrażenie, czyli x, gdzie to i, ten indeks zmienia się od 1, a tu piszemy do jakiej wartości. Jeżeli tych elementów
jest n duże, no to od 1 do n duże. Gdyby to n było 5, to od 1 do 5, czyli to byłoby x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 i to już koniec było. I dzielimy przez ilość tych elementów w tym zbiorze, czyli raz, 2, 3, 4, 5, czy przez to duże n. No i w takim razie obliczmy tą wartość średnią dla naszego przypadku, więc no ja już ponazywałem te elementy jako x1, x2, x3, x4, no to wystarczy wstawić do tego wzoru, więc wartość średnią obliczymy jako sumę tych wartości, czyli mamy tak 2 plus, czyli x1 plus x2 to jest 8 plus 7 plus 3 plus 5 i dzielimy przez ilość tych elementów, czyli przez 5 równa się, no to sumujmy 2 plus 8, bo ten plus tak wygląda, jakby nie był plusem. 2 plus 8 to jest 10, 7 plus 3 to jest też 10, czy razem to mamy 20, jeszcze plus 5 to jest 25, dzielimy przez 5, no i to jest, specjalnie te liczby są tak dobrane, żeby łatwo się obliczało, więc uzyskaliśmy wartość średnią równą 5. No to teraz możemy obliczyć no właśnie, jeszcze taka interpretacja, czym byłaby ta wartość średnią? Więc gdyby zamiast tych wartości wszystkie elementy w tym zbiorze, byłoby też tych elementów 5, ale wszystkie te elementy miałyby wartość równą wartości średniej, to suma tych wartości byłaby taka sama jak suma wartości w tym rzeczywistym zbiorze. To taki jest sens tej wartości średniej. Więc gdyby one się po prostu nie różniły i miały taką samą wartość, równą wartości średniej, to suma tych wartości byłaby taka sama jak suma tych wartości w tym rzeczywistym właśnie zbiorze. No i teraz możemy liczyć wariancję. I też ten właśnie wzór na wariancję, czym jest ta wariancja? No to jest, jak tu spojrzymy, dzielimy przez n, czy przez ilość tych elementów zbioru, a w liczniku jest suma różnic między daną wartością w zbiorze, a wartością średnią podniesioną do kwadratu. Ta różnica podniesiona jest do kwadratu. Czyli to jest nic, patrząc na to, co jest wyżej, to jest inaczej średnia arytmetyczna z kwadratów, powiemy, że odchyleń wielkości w tym poszczególnej wielkości w zbiorze od średniej, tak? Czyli to x1 minus x średnie, x2 minus x średnie i tak dalej. To jest to różnica między wartością danego elementu w zbiorze, a wartością średnią. I jak widzicie, te kwadraty, one tak naprawdę mają usunąć tą wartość ujemną, gdyby czasami tam się pojawiała. Taki jest sens. Czyli w jakim stopniu wariancja mówi nam o tym, jak bardzo różnią się elementy tego zbioru od wartości średniej. Czyli im większa jest wariancja, tym więcej tych elementów jest, tym większa jest różnica między tymi elementami tego zbioru a wartością średnią. Im mniejsza jest wariancja, to one są bliżej tej wartości średniej. I również, ponieważ już przyspieszę, znaczy odchylenie standardowe to jest po prostu pierwiastek z wariancji, właśnie dlatego tak jest zapisywane S z tą dwójką i to jest S, więc odchylenie standardowe też będzie nam mierzyło to odchylenie, będzie jakąś miarą odchylenia wartości występujących w zbiorze od wartości średniej, czyli im mniejsza będzie ta wariancja, im mniejsze będzie odchylenie standardowe, tym te elementy są bliżej tej wartości średniej. Im większa będzie, tym są dalej od wartości średniej. No niektóre mogą być bardzo blisko, ale tak patrząc na większość elementów, to będą albo dalej, albo bliżej wartości średniej. No to w takim razie obliczmy tą wariancję, ale teraz spójrzmy jeszcze raz na ten wzór, czyli to jest nic innego, tylko właśnie średnia wartość kwadratów odchyleń wartości występujących w zbiorze tych poszczególnych od wartości średniej i dałoby się to zapisać w formie skrótowej, czyli to jest, przepraszam, to jest oczywiście tu jeszcze równa się przez n.
I można to zapisać w formie skrótowej. Ten licznik to jest raczej suma jakich wyrażeń? Xi minus wartość średnia, gdzie ten indeks to jest, mówi, który to jest element w zbiorze, to jest na przykład pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. I ile takich wyrażeń występuje? No tyle, ile jest elementów w zbiorze, czyli aż do n, bo n to jest ilość elementów w zbiorze. No i dzielimy to całość przez liczbę elementów w zbiorze, czy przez to duże n. Ale mówię, jak ktoś zapisze po prostu ten wzór i będzie do niego wstawiał, to oczywiście też jest poprawnie. No więc obliczmy. W takim razie wariancję obliczamy. S równa się kreska ułamkowa. No i musimy obliczyć takie różnice i podnieść do kwadratu. Więc ja najpierw zapiszę. x1 to jest u nas 2, więc mamy tak. 2 minus wartość średnia, czyli 5 do kwadratu. Plus. Potem będzie x2 minus wartość średnia. x2 to jest nasze 8, czyli będzie 8 minus wartość średnia, czyli 5 do kwadratu. No, mam nadzieję, że się zmieszczę. Plus x3 to będzie 7 minus wartość średnia, czyli 5 do kwadratu. Plus będzie teraz 3, czyli 3 minus wartość średnia, czyli 5 do kwadratu i jeszcze plus 5 minus wartość średnia, czyli 5 i do kwadratu i całość dzielimy przez ilość tych elementów zbioru, czy przez to duże n, to u nas to jest 5. Równa się, tu muszę odkreślić, bo tu mamy te wzory, no to tu będę musiał przyspieszyć troszeczkę, więc 2 minus 5 to jest minus 3 do kwadratu, minus ten się redukuje, bo minus 1 razy minus 1 to będzie 9, czy mamy równa się, tu 9, kreska okowa nazwę, plus 8 minus 5 to jest 3, do kwadratu to jest też 9, 7 minus 5 to jest 2, do kwadratu to jest 4, potem 3 minus 5 to jest minus 2, do kwadratu to jest też 4, i jeszcze mamy 5 minus 5 to jest 0, 0 do kwadratu to jest 0. I dzielimy przez liczbę tych elementów zbioru, czy przez duże n, to jest przez 5. Równa się. No i obliczamy. Można nawet postegować 9 plus 4 to jest 13, 9 plus 4 to jest 13, razem 26, tak? Czyli 26 przez 5 równa się 5 i 1/5, a 1/5 to jest 0,02, czy 5,2. No i obliczyliśmy już wariancję. No i ponieważ odchylenie standardowe to jest pierwiastek z wariancji, to można od razu to zrobić, więc odchylenie standardowe S równa się pierwiastek z wariancji, czyli to się równa pierwiastek z 5,2. Już to obliczałem gdzieś tu kalkulatorem, w sekundę. 2,28. Tak. To się równa 2,28. Tu jeżeli chodzi o to odchylenie standardowe, o wariancję, ale odchylenie standardowe, bardzo często podaje się dokładność, z jaką trzeba ją podać. Więc załóżmy, że w treści by było, żeby podać odchylenie standardowe z dokładnością do 1/100. Wtedy otrzymalibyśmy wzór taki około 2,28. Czyli im większe jest to odchylenie standardowe, tym, jak powiedziałem wcześniej, tym częściej znaczy większa jest różnica, częściej występuje większa różnica między wartościami tych elementów zbioru od wartości średniej, tak? Więc jest to w jakiś sposób miarą tego odchylenia właśnie, tego rozrzutu jak gdyby względem wartości średniej. No i teraz za chwileczkę jeszcze, albo nawet już teraz zacznę o tym mówić, więc w przypadku właśnie, my rozpatrujemy na razie ten najprostszy przypadek, znaczy na czym polega prostota, że tu są wymienione wszystkie wartości, które występują. Te wartości mogłyby się nawet powtarzać. Gdyby jeszcze tu było na przykład 2, 3, to by jeszcze dopisał jeszcze 2, 3 i tak dalej. Jeżeli są podane wszystkie wartości, nawet jeżeli one się powtarzają, no to po prostu robimy to w ten sposób, jak i teraz.
Natomiast często podawane są wartości tak pogrupowane, bo na przykład jeżeli pewna wartość w zbiorze się powtarza kilka razy, to mogą być na przykład w formie tabelki podane, że na przykład wartość 5 powtarza się 8 razy, wartość 7 12 razy i tak dalej. I wtedy oczywiście można by wypisać sobie na przykład, jeżeli jakaś wartość się powtarza 5 razy, na przykład 7 się powtarza 5 razy, to będzie, można wypisać sobie 7, 5 razy, tak? Tylko że jak tych elementów jest bardzo dużo wtedy, no to byłoby to nieefektywne. Więc, ale to zawsze działa, czyli jeżeli wypiszemy sobie wszystkie elementy zbioru, nawet gdyby się powtarzały wielokrotnie, tyle razy ile one tam się powtarzają, no to wtedy stosujemy te wzory i zawsze te wzory dają nam dobry wynik. Ale jest to czasami przy dużej ilości tych elementów w tym zbiorze, dużej ilości powtarzających się jeszcze elementów, jest to nieefektywne, dlatego za chwileczkę właśnie rozpatrzymy ten przypadek, gdzie będą te wartości w zbiorze pogrupowane, te jeżeli się powtarzają. Będziemy wiedzieć, ile razy występuje pewna wartość. To jeszcze zanim to zrobimy, to musimy jeszcze powiedzieć o medianie i dominancie. Tylko właśnie, czy muszę miejsce chyba jednak stworzyć. Bo czym jest mediana? Mediana to jest wartość środkowa. Żeby ją znaleźć, i tu mamy dwie możliwości. Żeby ją znaleźć, najpierw za każdym razem trzeba uporządkować wartości tych elementów, które występują w zbiorze, od największej do najmniejszej, albo od najmniejszej do największej. Jak powiedziałem, od najmniejszej do największej, albo od największej do najmniejszej. To nie ma znaczenia. I jeżeli ta ilość jest tak jak w tym przypadku nieparzysta, to po prostu szukamy wartości środkowej. W jaki sposób? Można po prostu przekreślać z obu stron po jednej wartości. Tak, raz, dwa i zostanie nam jedna. Ale oczywiście to nie w tym przypadku, nie przy takim zapisie właśnie jak tu jest, bo wcześniej trzeba właśnie uporządkować te wartości elementów w tym zbiorze, żeby właśnie występowały od najmniejszej do największej albo odwrotnie, tak? Więc my za chwileczkę to właśnie uporządkujemy. No i potem trzeba będzie powiedzieć, bo jak mamy nieparzystą ilość, to po odrzucaniu tych skrajnych parami zostanie nam jedna i to będzie ta mediana. To będzie mediana. Natomiast jeżeli mamy parzystą ilość i będziemy odrzucali te skrajne tak parami, to na końcu zostaną nam dwie. No dwie, jeżeli nie możemy ich odrzucić, bo nie będziemy mieli żadnej wartości. I zostaną nam dwie, to liczymy wtedy średnią arytmetyczną z tych dwóch, które tam zostały. Zawsze mamy możliwość, takie dwie możliwości. Albo przy nieparzystej ilości po odrzucaniu parami tych skrajnych uzyskamy jedną i to będzie mediana, a jak jest parzysta ilość, to po odrzucaniu skrajnych zostaną nam dwie i obliczamy średnią wartość tych ostatnich dwóch i to jest nasza mediana. No to muszę tu przygotować. No, troszkę tu usunąłem z tablicy. Tu na górze przepisałem te nasze wartości w zbiorze, czyli 2, 8, 7, 3, 5 i jak szukamy mediany, tak jak powiedziałem, trzeba uporządkować najpierw te elementy zbioru od największej wartości do najmniejszej albo odwrotnie i dopiero będziemy usuwać parami z obu końców wartości i na końcu albo zostanie nam jedna, tu akurat jedna przy nieparzystej ilości, albo dwie, no to jeżeli ta jedna zostanie, to już jest ta mediana nasza, a jeżeli dwie, no to średnią arytmetyczną obliczamy tych dwóch i to będzie nasza mediana. Więc porządkujemy. No najmniejsza jest od najmniejszej do największej na przykład. Czy mamy tak 2, potem jest 3, potem jest 5, potem jest 7, potem jest 8. I po jednej z obu stron usuwamy. Czyli usuwamy 2 i 8, 3 i 7, no i została nam jedna wartość, czy medianą jest to 5, czyli nasza mediana, czy to m równa się 5. No ale gdyby właśnie zapiszmy jakiś przykład zbioru, gdzie ilość elementów jest parzysta. No, niech będzie na przykład 6, 8, 1, 3, potem 7, co to jeszcze może być,
5 może być jeszcze, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, dobrze. Mamy już teraz parzystą, to nie jest 75, tylko to jest 7, to jest 5, może po przecinkach no, będzie tak łatwiej. O, i tu jeszcze niech będzie 5. No, pierwsze co musimy zrobić to uporządkować te elementy zbioru od najmniejszej do największej albo odwrotnie, no to niech będzie tak, to jest taki 1, potem jest 3, potem jest 5, potem jest 6, potem jest 7, potem jest 8. No i teraz jak już mamy uporządkowane te wartości od największej do najmniejszej, to usuwamy parami z obu końców te wartości. Pierwsza para, druga para. Zostają nam dwie, no nie możemy ich usunąć, bo wtedy nie ma żadnej wartości. Więc sumujemy, czyli tam nasza mediana to będzie 5 plus 6 na 2, czyli bo mamy średnią arytmetyczną, czyli sumujemy wartości tych elementów, dzielimy przez ich ilość, czy przez 2, ta szóstka też taka niewydarzona jest, to się równa 11 przez 2, to się równa 5,5. To byłaby nasza mediana. No jeszcze krótko o dominancie. Dominanta to jest wartość najczęściej występująca w danym zbiorze. I tu trzeba tu uważać, bo na przykład obliczmy dominantę, czy określmy dominantę dla tego pierwszego naszego zbioru. Która wartość najczęściej się tu powtarza? Ktoś powie, że żadna, a ja powiem, że znaczy są dwie interpretacje, że żadna, albo że każda tak samo często się powtarza. Więc jaka jest odpowiedź? Każda z tych wartości jest tu dominantą, czyli mamy nie jedną dominantę, tylko dominantą jest wartość 2, wartość 8, wartość 7, wartość 3, wartość 5. No gdyby było, na przykład byśmy inny zbiór, i tu tak samo, ponieważ tu wszystkie wielkości tylko raz się powtarzają, czyli nie powtarzają się wielokrotnie, to każda z tych wartości jest tu dominantą. Dominant może być wiele, ale dajmy przykład inny, na przykład niech będzie zbiór taki 7, 3, 2, jeszcze raz 3, 7, potem co tu jeszcze 5, 5, 3, 7, o nie będzie tyle. No i tu teraz co jest dominantą? Tu najczęściej występującą wartością jest 3, czy dominantą byłaby liczba 3 i tu byłaby wtedy jedna dominanta. Ale gdybyśmy jeszcze dopisali przykładowo jeszcze jedną siódemkę, to dominantą byłaby wartość zarówno 3, jak i zarówno 7, bo obie te wartości powtarzają się 3 razy i to najczęściej względem innych tu wartości. Więc także widzimy, czyli pamiętajcie, że dominant może być bardzo dużo. Po prostu szukamy wielkości, która najczęściej występuje. Jeżeli tylko razy wszystkie występują, to wszystkie są dominantami. Tak? No i tyle, jeżeli chodzi o dominantę i medianę. Ale tu jeszcze zostawiłem te wzory na wartość średnią, a szczególnie na wariancję, bo teraz przejdziemy no i ten krok dalej, znaczy to już tam dużo nie ma tu do uczenia, bo ten kolejny stopień trudności to są przykłady czy zadania, gdzie podadzą nam wyniki w sposób uporządkowany czy posegregowany, bo jeżeli niektóre wielkości będą występowały w zbiorze wielokrotnie, to nie będą wyliczone wszystkie poszczególne wartości zbioru, tylko wszystkie wartości zbioru i podana wielokrotność ich wystąpienia. Jak sobie z tym radzić? To spójrzmy na ten wzór, który tu występuje, na wariancję. Bo jeżeli na przykład wartość x1 byłaby równa wartości x2, i jeszcze równa przy wartości x3 czy jeszcze jakieś tam, no to gdybyśmy tak wypisali wszystkie te wielkości po kolei, nawet wielokrotnie występujące, no to tych wyrazów byłoby dużo, ale niektóre wyrazy, ten pierwszy i drugi, na przykład jeżeli by te wartości x1 x2 były takie same, one by się powtarzały. To zamiast wtedy pisać taki wzór skomplikowany, taki długi, to można by napisać inaczej, że tu n z jakimś indeksem
i w nawiasie ta wartość powtarzająca się minus wartość średnia i to n byłoby tą liczbą powtórzeń tej wielkości w tym zbiorze. I jeżeli inne wielkości też się powtarzają, to nie ma sensu dla nich pisać kolejnych oddzielnych takich różnic do kwadratu podniesionych, bo to będą takie same różnice do kwadratu podniesione, więc wystarczy napisać ilość powtórzeń razy taka jedna różnica, gdzie to jest ta wartość minus wartość średnia podniesiona do kwadratu. Zaraz ten wzór właśnie zapiszę, bo zaraz ten przykład właśnie dam, to już informuję skąd to się weźmie, tak? Więc wtedy tu w liczniku te powtarzające się wyrazy będą pogrupowane i to będzie ilość powtórzeń razy takie wyrażenie do kwadratu. Potem będzie ilość powtórzeń innego wyrażenia razy ta różnica do kwadratu podniesiona, tak? A w mianowniku będzie całkowita, znaczy liczba elementów tego zbioru, czy będzie suma tych, nawet suma tych wielkości, ile się razy powtarzają, tak? Czy te liczby n będzie, ale to się pojawia już lepiej, tu nie będę dalej mówił. Więc zadanie to następne, ten szczebel wyżej, że zadanie, w którym są pogrupowane wartości powtarzające się, tak? I teraz drugie zadanie. I może być tak, że pewne elementy w tym naszym zbiorze, znaczy wartości pewnych elementów będą się powtarzały. I często właśnie już podaje się tę zawartość zbioru w sposób uporządkowany właśnie, podając jaka jest wielokrotność występowania pewnej wartości. Ale my sobie już utrudnimy zadanie i my sami to zrobimy po prostu, czyli powiedzmy, że gdyby ktoś nam kazał właśnie nawet tą część wstępną zrobić, czyli żeby uporządkować tak te elementy, żeby wykazać jaka jest krotność występowania poszczególnych wartości w naszym zbiorze. I żeby jeszcze dodatkowo utrudnić zadanie, tych elementów to dość dużo umieściłem, więc raczej nic trudniejszego, z niczym trudniejszym się już nie spotkamy. Więc załóżmy, że nasz zbiór składa się z takich wartości, czyli jakiś powiedzmy, że mierzyliśmy wartość jakiejś wielkości np. fizycznej i otrzymaliśmy takie wyniki, tak? No i pierwsze, co powinniśmy zrobić, to właśnie, bo tu można zacząć właściwie od końca, że my medianę i dominantę dopiero określaliśmy po obliczeniu wartości średniej, wariancji i odchylenia standardowego, a tu nam będzie się opłacało zacząć właściwie od uporządkowania tych elementów od najmniejszej wartości do największej. Przy okazji od razu zobaczymy potem, ile tych elementów jest, znaczy ile razy pewne wartości się powtarzają i będzie zresztą łatwo znaleźć mediany i również dominantę, tak? Więc pierwsze to uporządkujemy te wszystkie elementy od najmniejszej wartości do największej. Jeżeli jakaś się powtarza, to tyle razy ją zapiszemy, ile razy ona się powtarza. Więc najmniejszą wartość to jest 1 i występuje ile razy? Raz, dwa razy. Czyli piszemy to tak, 1, 1. Potem kolejna najmniejsza to jest dwójka. Raz, dwa, 3, 4 razy. Czyli musimy 4 razy zapisać. 2, 2, 2, 2. Potem najmniejsza kolejna to jest piątka. Ile razy jest piątka? Raz, dwa razy, tak? Czyli mamy 5, 5 i 5. Potem szóstka jest. Raz, 2, 3, 4, aż 5 razy. Czyli 6, 6, 6, 6, 6. Oto przecinki. I jeszcze ósemka występuje. Zobaczmy. Raz, 2, 3, 4, też 5 razy. 8, 8, 8, 8, 8. No i tu to pierwsze, co możemy zrobić, to obliczyć medianę. Bo tu już jak policzmy ilość elementów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, czy parzysta ilość, więc tu jak się to mediana to jest ta wartość środkowa, więc powinniśmy opuszczać parami te skrajne wartości i ponieważ tu jest parzysta ilość, więc na końcu nam dwie zostaną i średnią arytmetyczną ich obliczyć. I tu nawet mogę Wam wzór podać, bo zresztą zaraz sprawdzimy to, że jak mamy parzystą ilość, to które dwie wartości zostaną, licząc od początku. Dzielimy to 18 przez 2, wychodzi nam 9, więc zostanie 9 i 10. I sprawdźmy, czy która jest 9? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 to będzie ta, czyli 6 i 6. No więc łatwiej by średnio było liczyć nawet, tak? A teraz sprawdźmy, czy rzeczywiście tak by było. Ja przekreślę, znaczy te wartości pamiętamy, ale tutaj przekreślam 1 i 8, potem 1 i 8, 2 i 8, 2 i 8, znowu 2 i 8, przekreślam, 2 i 6 już tu jest, 5, 6, 5, 6 i widzimy, że ostatnie dwie zostaną nam 6 i 6, no to mediana to będzie średnia arytmetyczna, czyli 6 plus 6 przez 2, oczywiście to jest 6. Akurat tak przypadkiem wyszły takie same liczby, ale gdyby było na przykład 4 i 5, to byśmy dodali 4 do 5 i dzielimy przez 2. Czyli już mamy, że mediana to jest 6. Teraz właśnie patrzymy, możemy posegregować te wartości tych wielkości występujących w naszym zbiorze w formie takiej tabelki. Więc to będzie oznaczało kolejną różniącą się wartość. Czyli numer, czyli ile mam tych różnych wartości. Jedynki mamy, dwójki mamy, piątki mamy, szóstki i ósemki, czyli mamy 5 różnych wartości. O tym nas informuje ta liczba i. Można akurat bez tego nawet tą tabelkę robić. X i to są wartości, jakie są przyjmowane. No to już mówiliśmy, że jest tak. Wartość 1 występuje, wartość 2 występuje, wartość 5 występuje, wartość 6 występuje i wartość 8 występuje. Teraz piszemy pod spodem, ile razy dana wartość. To n oznacza, ile razy dana wartość w tym zbiorze się powtarza. To ile razy się jedynka powtarza? 2 razy. Ile razy dwójka się powtarza? Aż 4 razy. Ile razy piątka się powtarza? Też 2 razy. Ile razy szóstka się powtarza? Aż 5 razy. I również ósemka się powtarza 5 razy. To możemy tu nawet tą tabelkę taką sobie dorysować. O, tak. O. I tu, jak chcemy sobie pomóc, to możemy również jeszcze tu obliczyć sumę wartości wszystkich tych jedynek. Tu suma wartości wszystkich dwójek. Tu suma wartości wszystkich piątek. Tu suma wartości wszystkich szóstek. Czyli gdybyśmy sumowali wartości wszystkich jedynek, to 1 plus 1 to jest ile? 2. To jest inaczej 2 razy 1. 2 razy 1, czyli suma to byłaby 2. Byśmy sumowali teraz dwójki. To jest 2 plus 2 plus 2 plus 2, czyli to jest 4 razy 2. 4 razy 2, czyli 8. Potem piątek 2, to 5 plus 5 to jest 10, ale to jest to samo co 2 razy 5. Widzimy, że można tak zrobić 10. Potem ile szóstek? 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 to jest 5 razy 6, czy 5 razy 6 to jest 30. Teraz 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 to jest 5 razy 8, czy 5 razy 8 to jest 40. I więc cała suma wszystkich tych wartości to będzie suma tych wartości. No to 2 plus 8 to jest 10, to jest 40 plus 30 to jest 70, plus 10 to jest 80, plus 10 to jest 90, czyli ta suma nam wyszła całkowita 90, a tu to n, jak sumujemy, ile było poszczególnych wartości różnych od siebie, to uzyskamy tą liczbę wszystkich elementów.
czyli 2 plus 4 plus 2 plus 5 plus 5, to uzyskamy tą dużą liczbę n, czyli liczbę wszystkich elementów zbioru. No to zobaczmy, 2 plus 4 to jest 6, 6 plus 2 to jest 8 i plus tu jeszcze 10 to jest, czyli to n równa się 18. A to jest to samo, jakbyśmy policzyli. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. To się zgadza, jak widzicie, tak? I praktycznie teraz, moglibyśmy z tej tabelki obliczyć sobie średnią arytmetyczną, bo to jest suma wartości, suma wszystkich tych wartości, jakbyśmy dodali wszystkie te wartości do siebie i podzielili przez ich ilość. No to ilość tych elementów to jest 18, suma wszystkich wartości to jest to, co tu obliczyliśmy, to jest 90, 90 przez 18 byśmy obliczyli, to byłoby, ile to jest? 5, bo 5 razy 8 to jest 40 i 5 dodajemy do czwórki, więc zaraz to obliczymy. Więc można byłoby nawet z tej tabelki obliczyć tą średnią, no ale my obliczymy ze wzoru. Ten wzór troszeczkę inaczej wygląda, bo teraz zobaczmy, że moglibyśmy obliczać średnią, w razie średnią arytmetyczną obliczymy, średnią arytmetyczną równa się, moglibyśmy po prostu sumować 2 plus 8 plus 1 i tak dalej i podzielić przez ilość przez 18. Ale jeżeli na przykład jakbyśmy już uporządkowali wcześniej, to mogliśmy tak zrobić, czyli 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 5 plus 5, to w liczniku by było, tak? No to zamiast tego możemy napisać 2 razy 1 plus 4 dwójki, 3 razy plus 4 razy 2 plus 2 piątki, czy plus 2 razy 5, czyli nie musimy sumować po kolei, możemy sumować już te iloczyny, czyli ile razy występuje jakaś wielkość razy ta wartość. Czyli praktycznie możemy tak zrobić, że to jest tak, 2 jedynki, czy 2 razy 1 jest wartość wszystkich jedynek, plus ile? 4, właśnie tu mamy 4 dwójki, 4 razy 2 to jest wartość wszystkich dwójek, plus potem będzie ile? 2 razy 5, czyli 2 razy 5 to jest wartość wszystkich piątek, plus teraz będzie 5 razy 6, czyli 5 razy 6 to wartość wszystkich szóstek i oczywiście 5 razy 8 plus 5 razy 8 to jest wartość wszystkich ósemek, tak? I dzielimy przez sumę ilość tych elementów tego zbioru, czyli przez to n to jest 18. Czy można stąd obliczyć, czy też licząc ile tych elementów tam występuje, czy przez 18 to się równa, no to spróbuję, równa się kreska łamkowa, 2 razy 1 to jest oczywiście, na przykład zobaczcie, że tu na górze otrzymamy dokładnie o te wartości, no bo tu umnożyliśmy, to jest to razy to, plus to razy to, plus to, znaczy to razy to jest to razy to jest to, i tak dalej, więc otrzymamy, zresztą można zobaczyć, 2 razy 1 to jest co? 2, 4 razy 2 to jest 8, plus 2 razy 5 to jest 10, idziemy dalej jeszcze, 5 razy 6 to jest oczywiście 30 i 5 razy 8 to jest oczywiście 40. Zobaczcie, że dokładnie to, co tu zapisałem, to jest to, co jest w tej tabelce poniżej, więc nic dziwnego, że to obliczanie z tabelki też jest poprawne. I dzielimy to oczywiście przez 18, równa się, no to już to liczyliśmy, to jest oczywiście 90, to się równa 90 przez 18. Tu liczby są tak dobre, że przynajmniej to wartość średnio, żeby dało się łatwo obliczyć. I to w pamięci nawet obliczymy, ale ktoś nie może powiedzieć z kalkulatorem, to jest nic innego, tylko 5. Więc widzimy, że ten skomplikowany wzór to tak naprawdę to jest dokładnie to, co robiliśmy w tej tabelce. I że po prostu to n to mówi nam, ile razy dana wielkość się powtarza. To zamiast pisać 50 plus 50 plus 50 plus 50, tam nawet 23 razy, to napiszemy 23 razy 50 po prostu, tak? Jak kolejna wielkość się powtarza kilka razy, to napiszemy, ile razy się powtarza, razy ta wielkość, to będzie kolejny element tej sumy. To mówi nam, ile jest tych różnych elementów, które czasami się powtarzają, czasami się nie powtarzają, tak? Bo wcale się nie muszą powtarzać, tak? No i jeszcze zanim
Tu już nie ma miejsca na obliczenie tej wariancji. Zaraz, tu trudniej, nie będą takie liczby dość proste, ale jeszcze jedno możemy tu zrobić, ponieważ możemy również z tego, co już tu mamy na tablicy, obliczyć dominantę. Więc dominanta to jest wartość najczęściej występująca. Więc my właściwie już w tej tabelce widzimy, że najczęściej występują wartości 6 i 8, czyli mamy tu dwie dominanty. Czyli dominantą jest 6 i dominantą jest 8, bo to są najczęściej występujące wartości. Pamiętajmy, że dominant może być wiele, a jak wszystkie wartości tylko raz się powtarzają, czyli tylko raz występują w zbiorze, to wszystkie te wartości są dominantami. Może być tyle nawet, ile ich elementów zbioru jest, tak? Ile jest elementów w zbiorze. No i teraz, ponieważ to nie ma miejsca, to zaraz obliczymy odchylenie, znaczy wariancja, później z pierwiastek z wariancji, to odchylenie standardowe, ale tu dokładnie będziemy mieli ten sam problem, że w liczniku wariancji występuje suma takich wyrażeń od wartości, czyli gdybyśmy liczyli z tego wzoru, tego poprzedniego, to byśmy w liczniku co tu mieli? Od dwójki trzeba by odjąć wartość średnią, wziąć w nawias, podnieść do kwadratu i zsumować. Od ósemki odjąć wartość średnią, wziąć w nawias i do kwadratu podnieść i zsumować z tym. Potem od jedynki odjąć wartość średnią w nawiasie do kwadratu i zsumować tym, co było wcześniej i tak dalej. Ale jeżeli mielibyśmy tu aż w przypadku ósemki 5 takich samych wyrażeń, to byłoby 8 minus 5 w nawiasie do kwadratu. To zamiast pisać 5 razy właśnie 8 minus 5 w nawiasie do kwadratu i tak 5 razy, to napiszemy 5 razy w nawiasie 8 minus 5 do kwadratu, tak? Piątka będzie na zewnątrz tego kwadratu, tak już nie będzie podnoszona do kwadratu. Czyli tu pamiętamy właśnie, i ten wzór o tym mówi, że jakaś wielkość, ta xi się powtarza, to nie trzeba takich wyrażeń pisać xi minus x średnie do kwadratu tyle razy, ile się powtarza, tylko by napisać tą liczbę, ile razy się powtarza przed takim wyrażeniem, pomnożyć, bo tyle razy trzeba by pisać, bez tego trzeba by tyle razy napisać to wyrażenie, ile razy ta wielkość się powtarza. Więc to jest, skracamy sobie po prostu czas, tak? No ale muszę przygotować właśnie tablicę, bo tam trochę obliczenia bardziej skomplikowane, ale to kalkulator wszystko przyjmuje. Tu teraz obliczmy wariancję. I pamiętajmy, wzór wygląda skomplikowanie, ale co w tym liczniku tego wzoru? No w mianowniku to jest liczba elementów tego zbioru, czyli 18 u nas, tak? A co jest w liczniku? To jest od wartości danego elementu, czy na przykład od dwójki, odejmujemy wartość średnią, czyli 5, podnosimy to do kwadratu i sumujemy z kolejnymi elementami, tak obliczymy potem, czyli plus 8 minus 5, czy wartość średnia w nawiasie do kwadratu, plus 1 minus 5 w nawiasie do kwadratu i tak dalej. No ale pewne wyrażenie, na przykład wyrażenie 8 minus 5, czy minus wartość średnia do kwadratu, ile razy by się powtarzało? Raz, dwa, trzy, cztery, 5. To zamiast pisać 5 razy taką różnicę do kwadratu, napiszemy 5 razy taka jedna różnica do kwadratu, tak? I podobnie przy kolejnych elementach, które się powtarzają. Więc ten wzór po prostu to mówi, że możemy sobie to zadanie uprościć, czyli obliczamy, czyli wariancja, czyli s kwadrat, nie wiem czy tu się zmieszczę, równa się kreska łamkowa. I to będzie tak, jedynka, to będzie od jedynki odejmujemy wartość średnią, czyli 5, podnosimy do kwadratu, ale żeby nie pisać dwukrotnie takich wyrażeń, to napiszemy tu 2 razy to wyrażenie, plus, teraz dla dwójki to będzie 2 minus wartość średnia, czyli minus 5, do kwadratu, ale żeby nie pisać 4 razy takiego wyrażenia, napiszemy tu razy 4 na początku, tak? Potem plus od piątki odejmujemy wartość średnią, czyli 5 odejmujemy, do kwadratu podnosimy, żeby tego 2 razy nie pisać, to napiszemy 2 razy to wyrażenie, plus od szóstki odejmujemy wartość średnią, minus 5, do kwadratu podnosimy,
I żeby nie pisać tego aż 5 razy, napiszemy 5 razy takie wyrażenie. I plus jeszcze od 8 odejmujemy też wartość średnią, czyli 5, podnosimy do kwadratu, ponieważ jest tych wyrażeń byłoby aż 5, to napiszemy tu po prostu 5 razy to wyrażenie. I dzielimy przez, to właśnie w mianowniku, nawet tu zobaczcie, że ta suma tego ni, które w tabelce było, jest nic innego, tylko liczba, całkowita liczba tych elementów zbioru, czyli to jest nasze duże n. Czyli możemy je po prostu policzyć nawet te wszystkie elementy jeden za drugim. I dzielimy przez liczbę elementów, czyli 18, tak? Równa się, no to po kolei zróbmy, czyli równa się, i tu będę podnosił do kwadratu i mnożył, może nie, najpierw podniosę do kwadratu i przez tą dwójkę pomnożę osobno później, czyli 1 minus 5 to jest minus 4, do kwadratu to jest 16, potem minus się nam redukuje, czyli otrzymamy tu w liczniku 2 razy 16. Tu 2 minus 5 to jest minus 3, do kwadratu to jest 9, ten minus się znowu redukuje i razy 4, ale 4 osoby jeszcze później policzę, czyli 4 razy 9 plus 5 minus 5 to jest 0, 0 do kwadratu to jest 0, czyli to jest 0, 2 razy 0 to jest 0, teraz napiszę 2 razy 0, niech będzie. Plus 6 minus 5 to jest 1, do kwadratu to jest 1, czyli mamy 5 razy 1, żeby każdy widział skąd to się wzięło. Plus 8 minus 5 to jest 3, do kwadratu to jest 9, czyli mamy 5 razy 9 i przez 18 dzielimy, równa się, wymnażamy. 2 razy 16 to jest oczywiście 32 plus 4 razy 9 to jest 36 plus 2 razy 0 to jest 0, 5 razy 1 to jest 5 plus 5 razy 9 to jest 45 i dzielimy przez 18, to się równa, no dodajmy to, może w pamięci nam się uda, 45 i 5 to jest oczywiście 50, a tu mamy 68, czyli jak dodamy to jest 118 przez 18, to jakbyśmy podzielili, to wychodzi nam 6,56. Tam w tych zadaniach dość często, znaczy ze statystyki, często jest podawana dokładność, z jaką mamy podać znaczy wariancję czy odchylenie standardowe. Więc załóżmy, że w tym przypadku żądają od nas podania wariancji z dokładnością do wartości 1/100. Dlatego tu 2 miejsca po przecinku, to przybliżamy do tego miejsca. No i jeżeli chodzi o odchylenie standardowe, więc odchylenie standardowe to się równa pierwiastek z wariancji, to się równa pierwiastek z 6,56. Jeżeli z tą dokładnością mamy podać, to jest 2,56. No i tu na przykładzie już najtrudniejszym, jeszcze jest bardzo dużo elementów, jest takie żmudne to zadanie. Okazuje się, że jak uporządkujemy je wcześniej w kolejności od najmniejszej do największej, to szybciutko możemy znaleźć, ile razy się powtarza dana wartość w zbiorze. Bardzo szybko można znaleźć znaczy dominantę i medianę wtedy, tak? Bo mediana to będzie ta wartość środkowa, to przy parzystej ilości to będą odrzucamy parami po jednej skrajnej wartości, po uporządkowaniu wcześniejszym od najmniejszej do największej i zostają nam dwie przy parzystej ilości i średnią arytmetyczną obliczamy tych dwóch ostatnich, tak? To już mówiliśmy wcześniej, a jak jedna będzie nieparzysta już, to zostaje nam jedna i to jest ta nasza mediana. Jeżeli chodzi o dominantę, to patrzymy, które wartości się powtarzają najczęściej, więc u nas 8 i 6 się najczęściej powtarzają, czyli mamy dwie dominanty, bo może być wiele, to nie musi być jedna. Obliczamy odchylenie, znaczy średnią właśnie
zamiast sumować po kolei te wartości, to zapiszemy sobie, sumujemy wartości tych wielkości, które się powtarzają, czyli na przykład wartości jedynek to będzie 2 razy 1, wartości wszystkich dwójek to będzie 4 razy 2, wartości wszystkich piątek to będzie 2 razy 5, wartości wszystkich szóstek to będzie 5 razy 6 i sumujemy wartości wszystkich ósemek, to jest 5 razy 8, tak? I dzielimy przez liczbę elementów, a w przypadku wariancji też tam występują w liczniku sumy różnic między wartością elementu zbioru i wartości średniej do kwadratu, tak? Ponieważ niektóre wielkości występują wielokrotnie, to po prostu zamiast pisać na przykład to wyrażenie 8 minus 5 do kwadratu 5 razy, to napiszemy 5 razy 8 minus 5 do kwadratu. Tylko że oczywiście 8 minus 5 jest do kwadratu, a piątka jest osobno, czyli jest mnożona mnożymy przez 5 przez całe to wyrażenie właśnie 8 minus 5 do kwadratu, tak? No i ale potem otrzymujemy wariancję dzieląc przez liczbę elementów zbioru, a odchylenie standardowe po prostu to jest pierwiastek z wariancji. Tu właśnie specjalnie jest ten zapis s kwadrat, żeby właśnie powiedzieć, że to samo s, czyli znaczy odchylenie standardowe to jest po prostu pierwiastek z wariancji. Na koniec o średniej ważonej. Więc na takim przykładzie z ocenami, ponieważ z tym macie do czynienia praktycznie co pół roku. Czasami jesteście zdziwieni, że macie tam dużo piątek, a wychodzi wam jakaś tam trójka i nauczyciel uzasadnia, że pewne oceny są ważniejsze niż inne. Również jeżeli czasami może oglądaliście zawody w łyżwiarstwie figurowym, jakaś łyżwiarka przejechała cały swój występ bez żadnego potknięcia, ani razu nie upadła, druga znowu z 2 razy w czasie występu upadła, a potem ta druga czasami ma wyższą notę końcową niż ta pierwsza, która przejechała bezbłędnie swój występ. Dlaczego? Ponieważ ta, która upadła, musiała mieć trudniejszy program i mimo, że straciła punkty z jakichś tam 2 elementów, jak 2 razy upadła, to wykonała jakieś inne elementy, które były bardziej wartościowe niż kilka nawet dobrze wykonanych elementów wykonanych przez tą łyżwiarkę, która bezbłędnie przejechała swój występ, tak? Ale najlepiej i wtedy właśnie używa się tej średniej ważonej, bo się przydziela do danego elementu wagę. Mówi się, co jest ważniejsze, a co jest mniej ważne. I o tym wiedzą zawodnicy, więc oni układają swój program tak, żeby ta suma punktów na końcu była największa. A wy macie do czynienia właśnie najczęściej ze średnią ważoną, prawie zawsze przy ocenie semestralnej czy końcoworocznej. I na przykład, pokażę na przykładzie. Załóżmy, że mamy oceny uzyskujemy tylko z prac klasowych, ze sprawdzianów i kartkówek. I że nauczyciel mówi, że najważniejsze są prace klasowe, potem dopiero sprawdziane, a jeszcze mniej ważne są kartkówki. Wtedy on tak naprawdę, gdy tą ocenę końcową oblicza, czy próbuje wystawić, to tak naprawdę przypisuje każdemu rodzajowi oceny tak zwaną wagę. I wagi, nie ma znaczenia, czy te wagi są w formie ułamków, czy liczby całkowitych, ponieważ we wzorze końcowym wagi będą w liczniku i w mianowniku i jak dwukrotnie zwiększymy wszystkie te wagi, to zwiększy się dwukrotnie licznik, dwukrotnie mianownik i nie będzie miało to wpływu na wynik końcowy. Więc tylko co jest ważne? Przy wagach jest tylko ważne, ile razy waga jednej liczby czy jednej wielkości jest większa od wagi innej wielkości, tak? I przykładowo, mamy jakiś uczeń z prac klasowych uzyskał 2 oceny, 2 i 1. Ale
ze sprawdzianów piątkę i czwórkę, z kartkówek piątkę i czwórkę. I gdybyśmy obliczyli średnią arytmetyczną, a bardzo często uczniowie sobie obliczają średnią, tak zwaną średnią, ale średnią arytmetyczną, bo są różne średnie, to po prostu sumują wszystkie te oceny, no to sumujmy sobie 5 plus 4 to jest 9, 5 plus 4 też 9, 9 i 9 to jest 18, plus 2 20 i plus jeszcze 1 21 i jak podzielimy to przez ilość ocen, czyli przez 6, no to 21 przez 6 to będzie 3,5. No to jest szansa na czwórkę nawet, tak? A teraz ku zdumieniu ucznia czwórki nie będzie, a nauczyciel nie wystawi czwórki, jeżeli wagi są właśnie takie, jak to zapisałem. Przypiszmy teraz wagę, uznajmy, że prace klasowe są najważniejsze i akurat wagę przypiszmy pracom klasowym 3, sprawdzianą 2, kartkówką 1 tylko, tak? No to jak się oblicza średnią ważoną? Jaka jest różnica? Że w liczniku nie ma sumy wartości tych wielkości, tak? Czy to nie jest tylko 2 plus 1 plus 5 plus 4 plus 5 plus 4, tak jak było przy średniej arytmetycznej, tylko każdą z tych wielkości w liczniku tu mnoży się przez wagę tej wielkości, tak? Czyli dwójkę i jedynkę będziemy musieli pomnożyć przez trójkę, piątkę i czwórkę przez dwójkę, piątkę i czwórkę przez jedynkę. To jest nie jedyna różnica. Przy średniej arytmetycznej w mianowniku była liczba tych elementów naszego zbioru, tak? Czyli u nas to byłoby raz, dwa, 3, 4, 5, 6, czy dzielilibyśmy przez 6. Tu się dzieli nie przez liczbę elementów zbioru, tylko przez sumę wag. Więc ja oznaczyłem te oceny 1 symbolem x1 i x2, następne x3, x4 i kolejne x5 i x6. I wzór jest właśnie taki, że na średnią ważoną, że nie występuje to sama suma tych elementów zbioru, czyli wartości tych poszczególnych elementów zbioru, x1 plus x2 plus x3 i tak dalej, tylko są te iloczyny. Waga razy wartość tego elementu zbioru, tak? Czyli zawsze mnożymy tą wartość przez wagę, tak? I jak już mówiłem, że nie ma znaczenia, czy te wagi są liczbami całkowitymi, mogą być nawet równe 1200, mogą być 1/100, 1/5. Ważne, ile razy waga jednej wielkości jest większa od wagi drugiej wielkości, bo ja tak mówię, jakbyśmy utrzymali ten sam stosunek tych wag, ale byśmy zwiększyli czy zmniejszyli ich wartość, to nie będzie miało wpływu na tą średnią ważoną. Więc ten wzór można zapisać troszkę inaczej, czyli w formie skrótowej, ale to nic nie zmieni, bo to, co tu zapisałem, tak naprawdę to jest dokładnie to, co jest tu. Bo widzimy, że mamy w liczniku sumę iloczynów wag i wartości tych elementów zbioru naszego, tak? Czyli to jest W razy X i to musi być waga tego elementu zbioru, tak? Czy będzie W1, no to X1 to musi być W1, jak będzie X2 to będzie W2 i tak dalej, tak? Czyli musimy pomnożyć wartości tych elementów zbioru przez odpowiadające im wagi. A w mianowniku mamy sumę wag, no to sumujemy od I równa się 1 do I równa się n, gdzie n, już pamiętamy, to jest liczba elementów zbioru, tak? A wcześniej dzieliliśmy po prostu przez to n, czy przez właśnie liczbę elementów zbioru. No i teraz zastosujmy, bo to będzie prostsze przy zastosowaniu. I oczywiście wykorzystamy ten górny wzór, bo on jest dla Was taki bardziej oczywisty, tak? Więc obliczmy jaką ocenę wystawiłby nauczyciel zgodnie jeżeli przypisał takie wagi tym ocenom. Więc mamy tak, średnia ważone, czy to x średnie ważone, dopiszmy tu W po prostu, tak? I w liczniku mamy waga razy ocena, czyli 3 razy 2. Waga razy ocena, czyli znowu plus 3 razy 1. Potem waga razy ocena, to jest 2 razy 5. Plus waga razy ocena, plus 2 razy, razy 4. Dalej plus waga razy ocena, 1 razy 5.
plus waga razy ocena, czyli plus 1 razy 4. No i dzielimy przez sumę wag, czyli to są wagi nasze. Waga, 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 tu też waga czyli musimy sumować te wszystkie wagi, czyli mamy tak 3 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 równa się. No to obliczymy. 3 razy 2, bo tu nie będzie kreska łamkowa. 3 razy 2 to jest 6. 3 razy 1 to jest oczywiście 3. 2 razy 5 to jest oczywiście 10. 2 razy 4 to jest 8. 1 razy 5 to jest 5. I 1 razy 4 to jest 4, a tu już możemy zsumować. 3 plus 3, 6, tu jest 4 i 6 to jest 10, plus i tu 2 jeszcze to mamy przez 12, równa się. No sumujmy jeszcze tu w liczniku. 6 i 3 to 9, 9 plus 10, 19, plus 8, 27 i z tego jeszcze jest 9, 9 plus 27 to jest 36, czyli otrzymujemy 36 przez 12 i to się równa 3. No ja specjalnie tak dobrałem, żeby ten wynik był tu całkowity. I teraz oczywiście uczeń jaką ocenę otrzyma zgodnie z takimi wagami? Otrzyma ocenę dostateczną, a licząc sobie średnią arytmetyczną, i zobaczcie, aż 4 oceny, 4 z tych 6 ocen to są czwórki lub piątki. I wtedy uczeń jest zdziwiony, dlaczego nie otrzymał czwórki, no bo pewne oceny są ważniejsze niż inne. I tu była po prostu taka ani nie zaniżona, ani nie zawyżona ocena dostateczna. No to myślę, że teraz już jest wszystko, co trzeba na tej lekcji. W takim razie, znaczy być może jeszcze będzie jedna lekcja już z jakimiś zadaniami trudniejszymi, bo to są te wszystkie podstawowe rzeczy, które są potrzebne, ale jeszcze można tam ewentualnie coś wymyślić, więc jeżeli będę miał jakiś tam pomysł, nie będzie to powielaniem czegoś, co jest wszędzie tam dostępne, to może jeszcze jedna lekcja z tego kiedyś będzie. Także co, dziękuję za uwagę. Jak zwykle proszę jeśli ktoś uważa, że troszeczkę pomogłem, o subskrybowanie kanału, bo to pomaga mi dotrzeć do innych osób. To was dużo nie kosztuje, a naprawdę taki dobry uczynek, no to daje dużą satysfakcję. No to co, dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.